Siemanko, siedzę właśnie z afrykańskim misjonarskim Grubsonem, ale teraz tutaj nie o to chodzi. Wyobraźcie sobie, czego słucha misjonarz polski w Afryce. Na przykład Grubsona. Chcę coś tutaj powiedzieć ważnego, bo pewnie niektórzy z was już zauważyli, że ja tutaj mówię do księdza Pawła i księdza Adama na ty. No, zostałem tutaj upomniany, że ja mam mówić w taki sposób, żeby nie było, żeby zaraz ktoś powiedział, że jestem źle wychowany, bo wręcz jestem w sposób dobry wychowany i starałem się na początku coś tam próbować, ale mnie zaraz tego... Znaczy możemy pojechać na taką wioskę afrykańską, taką jak my znamy. On mówi, no ale to pojedziemy w bus 50 km dalej, będzie to samo. Po prostu tak tu wioski wyglądają. Północ jest dość, dużo jest elektryfikacji zrobionych, więc to zmienia wioskę. Znaczy ja w ogóle jestem niesamowicie zaskoczony, że tutaj na przykład są słupy z światłem tak, na drodze, bo no w Afryce ja tego za bardzo nie widziałem. Czasami jest tak, że nawet nie ma jakiejś drogi, jakaś ścieżka, albo nawet nie ma tej ścieżki, czyjeś pole. Jest po prostu rząd lamp, nie? Ej, to można zjeść? To jest sok. No i tu jest orzech w środku. I to jest ten orzech taki, co my znamy? Kurde. O kurde, jakie to jest dobre. Ja akurat coś przejeżdża, kiedy mówiłem, że nic nie będzie przejeżdżać. Czuję się jak za czasów kradziejki. Oczywiście to tutaj wiecie, to sobie rośnie i tam nie trzeba się stresować. Nikt się nie obrazi. Kurde, jakie to jest... Ej, mogłyby takie soki w Polsce być. Przepraszam, że tak obrzydliwie to jem, ale tak obrzydliwie to się je. No, na szabrunku ludzie są. Ej, ale to nie są nerkowce. Taki ten orzeszek to później jest taki wygląda jak orzeszek ziemny, tylko jest skręcony? Tak. To tak wygląda on przed rozłupaniem chyba. Nie, to jest... Tu się później je piecze, nie? Nieźle. Ale ten owoc jest pyszny. Nie znam tego smaku. Po raz pierwszy w życiu go spróbowałem. Nigdzie go nie kupicie chyba na wiosce, nie? Nie kupisz tego na wiosce. A dziwne, bo jest smaczne. W ogóle wyobraźcie sobie, jakie szczęście mnie spotkało, że napisał do mnie Błażej, jeden z was, widz, i powiedział, że ja tu mam w rodzinie misjonarza. Jeszcze się okazało, że jest dwóch. Mówię, no to nic, tylko Bogu dziękować za zesłanie mi tej sytuacji, ze względu na to, że w ostatnich miesiącach, tygodniach to raczej tam szczęścia za wielkiego nie miałem. A wiecie, jak po polskiemu sobie pogadasz, to już też miło. No. A ja mam ten żurek w proszku, to co zrobimy, co? A co? Śląski, a nie ma jakiejś lipy. I oczywiście, co robimy? Jaramy się dalej tym smakiem. Dowiedziałem się tutaj od księdza Adama, że on się po prostu szybko psuje, ten owoc, więc się go nie pozna. Nigdy. O, i możecie zobaczyć, że wiocha zabita dechami, już teraz z blaszanym dachem. No i co oczywiście jest? Oczywiście jest ogólnie elektryczność tutaj ładnie pociągnięta. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, po co tutaj są te lampy. A one świecą w nocą? Tak. Bo właśnie ja się zastanawiałem, czy to nie jest atrapa. No to nie, no to dziwna sprawa, no ale widzicie, no. Na przyszłość przygotowane, wioska się rozbuduje. Ale to już jest akurat dobre, to jest coś, czego w życiu w Afryce jeszcze nie widziałem. O przyszłości myślą. Bo u nich to jest tak, że on kupi danego produktu tyle, ile potrzebuje dzisiaj i na drugi dzień znowu kupi tyle, ile potrzebuje na dzisiaj. Nie patrzy na to, że on może kupić więcej, taniej i mieć to na 2 dni. Mam dalszą przyszłość. Dokładnie, no w Afryce ogólnie się takim czymś za często nie myśli, no ale tutaj jak widać już jakieś zmiany są, tylko pamiętajmy, że tutaj Wybrzeże Kościsłoniowe jest jednym z najbardziej rozwijających się gospodarek w Afryce Zachodniej, więc myślę, że to jest chyba tutaj całym tym powodem, że oni zaczynają myśleć jak... Mają 8 PKB, 8%. 8%? A czyli to jest 8% wzrostu rocznie? A nie, to jest dużo. Dobra. No i co? No i widać i od razu efekty, jeżeli się pojawili, że tak powiem,
pojawiły się pieniądze, pojawiła się jakaś tam rozwój gospodarki, to przy okazji pojawił się fakt, że ludzi stać na to, żeby zrobić sobie dach blaszany, oczywiście, który jest straszną rzeczą, bo grzeje się w tym domu niesamowicie, jest po prostu taka mikrofalówka, aczkolwiek zamiast co drugi tydzień, czy tam co ileś tą strzechę poprawiać, to po prostu jest, stawia się blachę i po 15 latach się zagląda, czy tam nie ma dziurki, czy coś w tym stylu. Młodzi chłopcy prowadzą pralnię. Oczywiście prawdopodobnie nie dla biznesu, tylko dla rodziny. Ale bardzo... dla rozrywki raczej nie, ale ogólnie rzecz biorąc cieszyli się z tego, co robią, no bo wiadomo, jak jest 5 kumpli, to nieważne co robisz, ważne, że jest zabawnie, jesteś z ziomkami. Pamiętam, kiedyś mieliśmy obóz harcerski, no i tam ktoś zaczął narzekać, że jedziemy znowu tam. I nasz przełożony powiedział już świętej pamięci, mówi, ale chłopie, to jest nieważne, gdzie wy jedziecie, ważne, że z kim jedziecie. Jak jedziesz ekipą, to nieważne gdzie, będzie świetnie. I to jest właśnie prawda, nawet ziomeczki muszą robić pranie, no nikt kurde tego nie lubi robić ręcznie, bądźmy szczerzy. Nie znam żadnego chłopa, który by powiedział, że to lubi robić, nawet kobiety nie znam. Ale jak ich już jest piątka, to już tam sobie pogadają, pośmieją się jak to łebki i już jakoś tam przeżyją z tym całym faktem. No, zbiorowo zawsze, wiecie, w kupie siła, nie? I w kupie jest przyjemnie. No chyba, że jesteś z Indii, to jest trochę gorzej. Witam Was na targu rybnym. Targ rybny, nie ma co tłumaczyć. Wokół tutaj miasta po prostu są retencyjne zbiorniki, takie jeziorka, w których zarzucają nad ranem miejscowi sieci rybackie. No i tutaj, jak już się zbliża wieczór, przywożą te ryby i sprzedają. Zobaczymy, jak wyglądają. Oj, śmierdzi. Przejdziemy się zobaczyć? Tak? Ty, one żyją. No, są takie długożywne pewno. No ale one w sumie teraz trochę umierają, nie? To się może to nas. Zobaczcie, one są tutaj na żywca. Voilà ici, 3000. Ile przejdą? 10 000. 10 000. Chyba nie wyra. 70 zł. Chyba wyra. Ty wie? No, Akani. Amber razie polo. No, ty widzę, mamy na nie. Chcesz powiedzieć, że to kosztuje 70 zł? Ta olbrzymia ryba kosztuje 70 zł. Myślę, że świeżutka ryba, sumi za 7 dych to jest bardzo, ale to bardzo uczciwa cena. A te małe gówna to z zupy rybnej? Możecie sobie wyobrazić zapach tego miejsca. Śmierdzi strasznie. Jak ja z tymi rybakami byłem, to 2 dni waliłem rybą. Ile? 6000. No to za tą rybę chcą 9 euro. no 4 dychy. No powiem wam szczerze, no biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, to no u nas wtedy są inne. Ty patrzcie, żywy, normalny. Mimo, że jestem z miejscowymi, ale białymi, to już jeden mi tutaj pokazuje, że mam wyłączyć kamerę. Widziałeś? Tak to bywa. No to co, rybkę kupujcie sobie. Właśnie, chciałem kupić motocykl. I pewnie znasz ten ból, bo zresztą nam tutaj ojciec Adam powiedział, że niestety my jako ludzie w Polsce posiadający prawo jazdy kategorii B mamy prawo po 3 latach posiadania takiego prawa jazdy jeździć motocyklem do 125 cm3. Tylko że niestety w międzynarodowym prawo jazdy nie jest to zapisane. No właśnie to jest lipa. I musimy teraz robić tutejsze prawo jazdy na samochód, na kategorię B, żeby móc jeździć motorem. Co jest totalnie głupie. Bo przecież, słuchajcie, to wystarczy tylko
ja nie wiem, kto się zajmuje takimi rzeczami w Polsce, czy to się rząd zajmuje, czy ktokolwiek, ale wystarczy, że ktoś pomyśli, że jest bardzo wielu ludzi, czy to misjonarzy, czy podróżników, czy po prostu ludzi, którzy wyjeżdżają poza Europę i chcą w sposób legalny zakupić motor albo wypożyczyć i nim jeździć sobie po prostu po jakimś terenie. I nie stresować się tym, że trzeba dać łapówkę policji. W ten sposób, jak płacisz łapówkę, to przecież demoralizujesz się, tak? Ja na przykład nie chcę łapówek płacić, no ale niestety jestem zmuszony. Dlatego jeśli ktoś z was zajmuje się takimi sprawami jakoś prawnie, to weźcie coś z tym, zróbcie, uregulujcie to, żebyśmy mogli legalnie korzystać z tego, co przecież jest nam dane. Pewnie może się wydawać to dziwne, ale jesteśmy na cmentarzu. No, ogólnie w Afryce, jak mi tu sami mówią księża, no co, no nie ma co, no co, miasto jest każde takie samo, prawie. To co, to muzeum mamy pokazać? Już sami kiedyś w komentarzach powiedzieliście, że was muzea nie interesują. Pierwsze pytanie, dlaczego muzułmańskie są tutaj napisy oraz Gwiazda Dawida? No tak, rzeczywiście. To jest Ale to jest symbol islamu, no. Półksiężyc i gwiazda, ale jakiś chyba artysta chciał się za bardzo popisać. Aha, no wiecie, musiałem odkryć, o co chodzi. Może mama była Żydówką, a tata muzułmaninem, no ale to chyba nie przejdzie tak łatwo. Czy na pewno jest taki przypadek małżeństwa na świecie, ale ciężko to widzę. No cóż, przed chwilą mi tutaj panowie tłumaczyli, jak wygląda pochówek. To jest dziwna sprawa, bo oni wykopują dziurę jak u nas i robią taką obok komorę. I jakbyś to wytłumaczył w szybki, męski sposób, taki na chłopski rozum. To znaczy ciało wchodzi do grobu i później jest tak właśnie troszeczkę w bok i w tej nisze, w tej komorze tam się wkłada ciało. Jeśli nie jest w trumnie. No i ciało nie może dotykać według zwyczaju tradycyjnego ziemi. Dlatego jest na jakiejś macie owinięte w płótna. I na koniec to ciało również przykrywa się albo jakimiś balami drewnianymi, albo jak kogoś stać na cegły, to cegłami. No i dopiero na to idzie ziemia. Czyli jesteś tak naprawdę w jakiejś komorze małej. Takim mini pokoiku. No i najbardziej tutaj najważniejsze, bo to jest Afryka. To każde wyznanie tak wyznaje. Bo to, że ty jesteś religii katolickiej, muzułmańskiej czy jakiejkolwiek innej, to nie znaczy, że nie jesteś Afrykańczykiem. Mimo, że jesteś wyznania innego niż inni, to i tak macie tradycję jedną. No tak, to jest tradycyjny sposób po prostu chowania zmarłych. Oczywiście A to na przykład był grób? każde wyznanie ma swoje też modlitwy, prawda? No tak. Jeśli chodzi o groby, to oczywiście w Afryce również istnieje coś takiego, że pokaż się, że cię stać. Jak widać na tym cmentarzu, jest to dosyć niewidoczne, aczkolwiek jak jedziecie na przykład drogą główną, to przy drodze głównej są normalnie grobowce, które są tak wypasione, że naprawdę aż człowiek by chciał umrzeć, żeby w nim się położyć. To już jest, można powiedzieć, śmiało wypasiony grób. To już jest wypasiony grób, aczkolwiek nie wiem, jakieś zasieki zrobione, nie wiem, o co chodzi. Ale standardowy grób ludzi, że tak powiem, skromnie usytuowany, wygląda w następujący sposób. Ogólnie wiecie, no. A czy tutaj jest taka wielka rozpacz podczas, znaczy w ogóle, no, po pogrzebie i tak dalej, czy to zależy od wieku, że tak powiem? No to różnie, wiadomo, jest smutek, tylko ten smutek też jest różnie wyrażany, czasem jest może tłumiony, ale właśnie przez takie spotkania społeczne, no śmierć jest tutaj wydarzeniem, pogrzeb jest wydarzeniem społecznym, jak wszędzie, tutaj może na większą skalę. No często w kulturze Senufo pogrzeb odbywa się przed wschodem słońca i wieczorem około 22 zaczynają się tak zwane czubanie, można tak to nazwać, gdzie jest ciało, jeżeli jeszcze nie było pochowane wcześniej. No i są tańce, właściwie do rana. Jedzenie. A to musi być. Tak. I to gdzieś chyba ten smutek po prostu przez to jest jakby tym wydarzeniem społecznym zamienionym. Jeżeli chodzi o pogrzeby, to na przykład na Śląsku jest tak, że
już podczas stypy, no oczywiście nie wszyscy, bo jak ktoś młody umrze albo, wiesz, no mówimy już o osobach starszych, nie? No to nie, oprócz tego, że się wspomina, to się jakieś tam opowiada różne rzeczy, chleje się, rzecz jasna, no i oczywiście opowiada kawały, nie? Czyli już jest tak bardziej wesoło. Ale to oczywiście jak tam, wiesz, starsza osoba, już taka, że każdy mówi, że chciałby tyle dożyć, rzecz jasna, nie? No jak ktoś młody, no to nie ma uśmiechu na twarzy. No wiadomo, każde odejście, no jest smutek, prawda? Dokładnie. Natomiast jeżeli jakaś była osoba bardzo, bardzo stara, jakiś starzec, czy też jakaś babcia, no to rzeczywiście to jest święto dla całej wioski. No, Z największymi honorami i No, człowiek nie to, zasłużony. że się cieszą, że już odszedł, ale po prostu taki respekt, nie? Zawsze powód do imprezy, nie? A że w Afryce impreza trwa każdego dnia i to mówię z całym sercem, gdziekolwiek byście w mieście nie wykupili sobie jakiś hostel czy coś, to mogę się założyć, że o 2 w nocy słyszysz jak łubu-dubu cały czas leci muzyka. Bo jest obok bar i tam przychodzą ludzie, walą tą muzyką, piją browary i ogólnie rzecz biorąc, oni się całe życie chcą bawić. No i tego może im można pozazdrościć. Ale oni mają na to czas. No przecież się nie chcą roboty. A, bo to może pokażmy przy okazji parafię. O co chodzi tutaj? O, no właśnie. Bezładnie. To jest parafia Matki Boskiej w Niebowzięcia. W Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny właściwie. Parafia istnieje od 1980 roku. No to już mamy wszystkie infrastruktury, to już jest parafia troszeczkę rozwinięta tutaj w mieście. Widzicie, jest kościół. Teraz może zajdziemy na chwilę do środka. O właśnie, ja nie byłem jeszcze w tym kościele, bo msza jest o godzinie 6:30 rano. Jakoś W środku nocy. no, w środku nocy to ja nie rozumiem. Ja myślałem, że człowiek duchowny to sobie wiesz, pośpi tego, gitara siema. A tu już Kiedy trzeba msza. spać, to się śpi. No tak. Tam widzimy salę do różnych spotkań, do katechezy. Właśnie wraca samochód od mechanika. No tak, Pasek klinowy piszczał. zobaczymy kościół. No, przyznam, że ładnie. Oczywiście bez przesadyzmu, ale w Afryce się raczej to nie sprawdza. Mimo że w tym kraju powstała bazylika, która no, bardziej nawet może przebija wielkością chyba Watykan, aczkolwiek... Jest większa kopuła. Zbijam cukru. A to- Zakaz używania telefonów komórkowych i... Ale nie ma pokazanego smartfona, nie wszyscy mogliby się tutaj... Bo to już dawno zostało zrobione, ale co ciekawe, taka właśnie, wiadomo, że tam komuś się przydarzy, ktoś tam nie wyłączy, ktoś się spóźni, tam ten telefon zadzwoni, więc jest kara do opłacenia. Jeśli komuś zadzwoni w czasie mszy telefon, to płaci dla porządkowych 500 franków, które idą na Caritas parafialną i dzięki temu... Czy 50, żeby też nie pomyślał, że Tak, został oskubany. 3,50 za włączony telefon i te pieniążki, co wiadomo, tam nie są sumy kolosalne, tak po prostu, żeby to też rozwiązać sprytnie. Znaczy bardziej tutaj jest to, że wizerunkowo to jest na pewno kiepskie, że komuś, bo wszyscy się patrzą. No tak, wszyscy zaraz, nie? I tam już zaraz komentarze lecą, nie? To gdzie jesteśmy? Jesteśmy na zbiorniku. Tutaj właśnie sobie ksiądz Paweł z księdzem Adamem, co robią? No łowią ryby. Co jest, wiecie, słuchajcie, ksiądz to jest człowiek, nie? Musi mieć rozrywkę. No to idą sobie na ryby, łowią sobie ryby. Jak nie złapią, to żeby wstydu nie było, to idą na bazar kupić jakąś większą. Ale to wiecie jak jest. Właśnie, wczoraj wam pokazywałem targ rybny. Te ryby są stąd. Zobaczcie. A i właśnie ta woda gdzie ucieka? Co ta woda ucieka, jest to właśnie zrobiony odpływ i troszkę tej wody schodzi, bo tutaj są po prostu ogródki, warzywniaki i nawet jest małe poletko ryżowe. O fajnie, zobaczyłem pole ryżowe w Afryce. Sadzonki ryżu, które się rozwijają już. A dalej są stawy hodowlane. A, Chyba nawet teraz odławiają ryby. To może... o, możemy pokazać kapustę chyba. Tak. Jest kapusta. Jest kapusta pięknie, a to nie wiem co to jest. To jest... nie wiem też. Ale jest kapusta. Tutaj mamy pole ryżowe. Bardzo podobne jak w filmach amerykańskich, jak to sobie podbijali Wietnam. Ja nigdzie nie widziałem pola ryżowego w filmach, tylko jak były w filmach. Przedzieramy się tak przez dżunglę. Dokładnie. Więc to wygląda pole ryżowe.
To jest dobry ten system, właśnie dzięki przygotowaniu terenu, jakoś też wykorzystują to, żeby zrobić tam zbiornik retencyjny, dzięki czemu woda z okolicy deszczowa spada po prostu w jedną dziurę, no i jest na długi czas po prostu woda, nie? A gdzie jest woda? Tam jest życie. Tam jest życie, tam jest zielono, jest sałata też. I już oczywiście, jako że się tu znają, oczywiście. Tutaj jest taka tradycja, że się... W ogóle zobacz, jak ja mam koszulkę ubraną. No wieśniak. Tutaj jest taka tradycja, że tutaj w ogóle zagadujesz coś tam, nie? I mówisz, co u ciebie, i oni tam później i tak z 5 razy. Nie wiem, o czym wtedy mówicie wszyscy, bo tutaj zauważyłem, że to w wszystkich tych krajach. Jest kilka takich pytań i odpowiadasz, coś w tym stylu. No jak rodzina to słychać No, i tak dalej, czy ma, czy... Ogólnie rzecz biorąc, gdybyś tego nie zrobił, to już by było jak takie faux pas, nie? No to już ktoś myśli, nie myśli Nie o mnie. możesz tak po sobie przyjść i nic nie powiedzieć, nie. Nie ma chamstwa, nie ma chamstwa. No nic, zgodził się oczywiście, jako że się znają, Alibara. to zgodził się na to, żebyśmy proces... Stawy hodowlane, tu właśnie puścili wodę i odławiają ryby, prawda? Za No tam jakiś widzę czas- ryby, o. Tak, tak. To są takie sumowate. Ale oni odławiają, żeby je przenieść do innych? Co, nie wiem. Zapytamy się zaraz. W ogóle zamené lawano to jest przełów, a nie wyłów. Aha. Nie, to tak można nazwać. Czyli duże do jednego, małe do drugiego, czyli małe pewnie pójdą do innego zbiornika, a duże do innego. No i tutaj są już w ogóle malutkie sadzonki ryżu. Tak? Tak, tak. To są poletka ryżowe. A łebki, co mogą robić łebki? No to co my robiliśmy w dzieciństwie, czyli szliśmy gdziekolwiek, gdzie była większa kałuża, rzeczka, czy też staw i się kąpało, no. Bonjour, bonjour. Avec un ami, quoi. Oui, oui. Ça va bien? Yeah. Bonne arrivée. Merci. Comment on a tous qui sont là? On va Tak, les tak, aider no, rapidement. ça va, Voilà. tranquille. Donne là. No cóż, tutaj już nie jest takie oficjalne zejście. To ja mówię, że ojciec prowadzący. Czyli delikatnie mówiąc, najpierw niech się ksiądz wrąbie w razie W, ja idę za nim, nie? Bonjour. On dit quoi? On dit rien. Comment go? Bien. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Bonjour. Widzicie, jak oni przekładają dłonie? To jest właśnie wyraz szacunku w Afryce. Abre mon caillard. A wy to rodzeństwo jesteście. Foi. Abre pode. A caña. Alibara. Vai para tu To chyba jest jeszcze w międzyczasie też wasza misja, tak? Będąc tutaj, że macie kontakt z młodzieżą. Ze wszystkim, no ludzie, no to ludzie, prawda? No dokładnie. A na przykład znasz ich, czy Nie, tutaj na przykład nie, teraz nie? chociaż może czasami się spotkaliśmy, bo czasem na ryby przyjeżdżam. No nie często, ale gdzieś tam wiadomo, czasami dzieciaki przyjdą, popatrzą. No tak, w sumie tutaj biały z wędką może być interesującą sytuacją. Ja też gdybym zobaczył na przykład na śmieszku, na zbrzorach sobie Afrykańczyka, który łowił sobie ryby, to z ciekawości bym podszedł i zapytał nawet, panie, co pan tu robisz? O, tutaj są jakieś inne To ciekawostki. jest fajnie wszystko nawodnione, gdzie kanały są porobione, bardzo ciekawie to wygląda. Normalnie wygląda tak, jakbyś widział w Azji, bo wiesz co, ja w Europie takich miejsc nie do końca widziałem, ale tutaj jest Mamy naprawdę jakieś srogo. takie dyniowate, cukinie chyba, tak? Cukinia, no coś w stylu cukinii. Czyli jak widać Cebula. O, ty szczypiorek. Ale przyjemna. Dobra, muszę opukać sobie nogi. O, wszyscy widzą, jakie mam piękne sandały januszowe. Czyli sandały, klapki. Polecam kupić sobie w Maroko koszt tam, nie wiem ile, za 8 zł dałem. Ale są tego warte, bo całą Afrykę z nimi walczę i są naprawdę super. To oni te odłowione tutaj sobie odkładają? Tak. I będą robili jutro selekcję. Wrócą je tam do zbiornika, czy se już zabiorą? Wiesz co, no te ryby, którą powiedział, ryby dzikie, które się przedostały z zbiornika retencyjnego, po prostu no pewnie je sprzedadzą, nie? Żeby tylko trzymać te ryby, które Wartościowe tutaj dla nich. hodują, nie? Proste, no. No to jest hodowla przyspieszona, no.
Słuchajcie, nawet w Afryce nie do końca wszystko już jest naturalne. Możecie się domyśleć, co mogą jeść takie ryby. To samo co u nas. Tak, są czasami tutaj pan rzuca jakieś tam wiaderko takich dopalaczy No. w granulacie. Takie jest życie, lecimy. Takie jest życie. Szczypiorek. O, chcesz jeden? Ojej. No i jak tu nie dziękować twórcy za szczypiorek. I jeszcze koperek uwielbiam. No cóż, jedziemy do Burkina Faso. Tutaj ksiądz Paweł jedzie po współbrata, żeby go ładnie odebrać i przywieźć do wybrzeża Kości Słoniowej. Ogólnie rzecz biorąc, za dużo wam o wybrzeżu nie powiedziałem, dlatego teraz tylko w skrócie można szybko nam tutaj przedstawić fakt, że to jest najbardziej rozwijający się kraj tak naprawdę gospodarczo, ekonomicznie tutaj w regionie, można powiedzieć, tak? Widać gołym okiem chociażby po drogach, po tym, że na przykład, nie wiem, stacja uzdatniania wody jest na poziomie, powiedzmy, europejskim. Wiecie, może nie aż tak turbo, ale jest naprawdę git, nie? No, jesteś tutaj od 15 lat ogólnie, tak? W regionie, czyli w najbliższych, powiedzmy, tych krajach takich jak Burkina Faso, Mali, dokładnie, więc powiedzmy, że przez to 15 lat dosyć chyba mocno się pozmieniało, tak? No tak, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy też o takich technicznych rozwiązaniach, nie? Że kiedyś jak przyjeżdżałem tutaj pierwszy raz, no to oddzielnie telefon, oddzielnie aparat fotograficzny, kamera, dyktafon, a teraz wszystko, no co, w jednej zabawce, prawda? Dokładnie. I tak samo tutaj też, no już dzisiaj tutaj nie jest jakąś, nie wiem, jakimś wielkim wydatkiem, że ktoś miał telefon i tak dalej. Znaczy też dodajmy tutaj fakt, że ludzie w Polsce myślą, że tak moja koleżanka na przykład mówi, a ty masz jak kupić sobie żel pod prysznicem? Ja mówię, czołka, tu jest wszystko, tylko trzeba mieć na to pieniądze. Jak mówił jeden z moich znajomych, Afryka od czasów Stasia i Nel bardzo się zmieniła. No tak. Tylko, że jak nazywa się ten kraj? Bo po naszemu to wybrzeże, ale... Côte d'Ivoire. No, ale nie miałem nigdy takiej rozkminy, czy chciałbym zostać duchownym. Nigdy nie przyszło mi to na myśl, tak szczerze mówiąc. A jak to się u Ciebie wydarzyło? No właśnie tak jak mówisz, że pewne sytuacje gdzieś tam nas po prostu już ukierunkowują. No ja pamiętam, że no, nie wiem, gdzieś byłem wychowany w rodzinie, w której sprawa religii, Pana Boga była po prostu od początku dziennym, za co zresztą bardzo dziękuję moim dziadkom i rodzicom i ludziom, którzy też dbali o to. Natomiast no, to różnie było. Gdzieś tam jakieś pragnienie było, potem oczywiście bunt i tak dalej, no ale no, to jest tajemnica, powołanie to jest tajemnica. No. To jest też dar od Pana Boga, na który odpowiadasz albo nie po prostu. No. Ale też tak jest, że no, jak ktoś Pan Bóg chce się o swoje upomnieć, no po prostu też takie sytuacje się w życiu pojawiają, które jakby Cię naprowadzają na podjęcie pewnych decyzji. To właśnie jest rezultat pewnych spotkań, sytuacji, rozmów, spojrzeń, kłótni, po prostu życia, prawda? Aż kiedyś dochodzisz do sytuacji, że no, czujesz, że no właśnie, gdzieś się bardziej ciągnie w jakimś kierunku. Ci wiesz, no, bądźmy szczerzy, dla mężczyzny podjęcie takiej decyzji jest trudniejsze niż na przykład decyzja o małżeństwie, nie? Ale widzisz, właśnie no, ale to jest właśnie po to ta formacja, nie wiem, w Polsce chyba teraz 6 lat jest, nie? U nas u misjonarzy Afryki nasza formacja trwa 10 lat. Właśnie błędem jest myślenie takie, że ktoś jest w seminarium, że okej, już widzimy w nim księdza. Nie, on jest tam po to, żeby rozeznać. To jest po to, żeby wiesz, żeby on po prostu spojrzał, czy jemu taki sposób życia, czy on będzie w tym w ogóle szczęśliwy i czy inni nie będą z nim nieszczęśliwi. Czy nie będą z nim nieszczęśliwi. No tak, No. rozumiesz, nie? Ci nie, no prosta sprawa, to wiesz, ktoś może się jak szczerbaty na suchary rzucić, a po 2 latach nagle wychodzi, wiesz, że no nie do końca jednak podjął dobrą decyzję, No i dlatego super, macie te nie? kilka lat na to, żeby podjąć decyzję i dopiero potem jest wyświęcenie, tak? To musi być, wiesz, No musi to jest być próba. dojrzała decyzja, wolna, przemyślana, przemodlona. I tyle, nie? No dobra, ale na przykład powiedziałeś mi, że od razu swoje duchowieństwo w jakimś stopniu powiązałeś z misją. No, wiesz co, ja byłem W głowie.
Tak, ja jeszcze jako, nie wiem, w czasach liceum jeździłem takie czuwania do znanego w Polsce zresztą misyjnego zgromadzenia księży werbistów. No i tam zawsze jak były te czuwania, tam jakiś był werbista na urlopie i tam zawsze go chwycili, żeby tam coś poopowiadał i sobie robię reklamy dla werbistów. Ale właśnie tak, jakiś był misjonarz z Ameryki Południowej, już nie pamiętam z jakiego kraju. No opowiadał o jakichś wojnach i w ogóle, ale po prostu on to z taką pasją opowiada, że no facet żyje w takich trudnych sytuacjach, on jest no, po prostu no mega szczęśliwy, nie? No, że może dać coś od siebie, pomóc tym ludziom. No i gdzieś tam się zaczęło po prostu, a może ja i to... No chociaż jak tam powiedziałem w domu, to sobie tam o tym pomyślę, no to tak... No wtedy to były też takie czasy, że często A cię przypomnij wiadomości- rok, bo to jest tutaj... 99. No, więc musicie tutaj, moi drodzy widzowie, sobie zdać Zeszłego sprawę. stulecia. Zeszłego stulecia. Tysiąclecia. 1000. Zeszłego tysiąclecia. Słuchajcie, 20 lat świat się diametralnie zmienił. Oczywiście tutaj jeszcze 10 lat temu tłukli się, znaczy obok kraju, teraz w tym kraju się tłuką. Różnie bywa. Ale 20 lat temu to było turbo większe zagrożenie niż jak dzisiaj. No i podjąłeś taką decyzję. No i też, no właśnie, w związku z tym też najgorszym takie momencie. informacje dochodziły do nas w jakieś media katolickie, że no tutaj zabili misjonarza, tam zabili misjonarza i to... Było no, kilka lat po Tutsi i to Hutu w wiadomo, Rwandzie. rodzice, no to normalna sprawa, nie? No ale chyba po prostu ja tak teraz na to dzisiaj patrzę, że wszyscy musieliśmy do tego po prostu gdzieś tam dojrzeć. Dlatego potrzeba było troszkę więcej czasu. Po prostu tak naprawdę to chyba bardziej ci zależało na służbie, a nie na to, żeby mieć papierek. Może nie papierek, może źle Ja to wiem, o co nazwałem. chodzi, tak, no. No, No jasne, wiesz, no po prostu nie patrzyłeś tak na takie albo żyjesz oficjalne. w tym etapie, albo... No bo celem nie może być samo zostanie księdzem, no bo co, zostajesz księdzem i co? No nie, no, Co potem? Nie wiem, żeby to nie było źle odebrane, ale no gdzieś tam marzeniem chyba każdego misjonarza Afryki, gdzie w naszej przysiędze misyjnej składamy dozgonną służbę Kościołowi afrykańskiemu, no gdzieś jest to pragnienie, no właśnie zostania tutaj, nie? w sensie nawet tak po wszystkim. Tak, nas w ogóle jesteśmy chowani tam, gdzie nas no, w kraju misji, tam gdzie nas śmierć po prostu zastanie. A, czyli w takiej sytuacji rodzina nic nie zdziała. Słuchajcie, ja jestem od trzeci dzień spędzamy ze sobą tutaj. Ksiądz Adam już wyjechał do Abidżan i ogólnie rzecz biorąc już pierwszego wieczoru powiedziałem, że chłopaki robicie taki kawał dobrej roboty, co naprawdę to jest widoczne gołym okiem. Zresztą widać jak społeczność nawet lokalna, gdzie tam właśnie mają plebanie i kościół, jak oni się do nich odnoszą, czyli widać, że to są ludzie szanowani, nie tylko dlatego, że są księżmi, tylko dlatego, że naprawdę coś robią. I ja mówię, chłopaki, czemu wy nie weźmiecie kamery i nie zaczniecie nagrywać? Po prostu robić, jakby to nazwać, nie wiem, no nie misjonarze Afryki, ale polscy misjonarze, jak nazwą tak, to jest już tylko kosmetyka, ale że na przykład nagrywając filmy o tym, co robi misjonarz w Afryce, polski misjonarz w Afryce, waszą działalność, to jak kopiecie studnie, to tamto, jak uczycie, jak was uczą, pogrzeb, co jest tutaj dosyć wyjątkowym wydarzeniem, bo to, można to nazwać imprezą nawet, prawda? Czekajcie, bo żołnierz. Tu nie chodzi o to, że będą, wiecie, misjonarze z fejmem, bo to nie o to chodzi, im na tym nie zależy. Chodzi o inną bardzo ważną rzecz. Poprzez takie coś możemy Polakom pokazać, na przykład, czy wy możecie, Polakom pokazać, jak wygląda współczesna Afryka. Jakie tu są współczesne problemy, bo dalej Polak myśli, Boże, nie ma wody, nie ma jedzenia, wszyscy głodują, wojna, ucinanie rąk, nóg, gwałty i cała reszta. No tak się dzieje jak konflikt zbrojny, tylko już trochę lat konfliktu zbrojnego nie ma. I są inne problemy, na przykład, że wchodzisz na wioskę i jedna jakaś starsza osoba, jak mi mówiłeś, znalazła się, która znała, a cię potrafiła czytać. Edukacja, nie? Edukacja, z tym jest problem. Warto po prostu inwestować na maksimum. Właśnie, kolejna rzecz, no nie wszystkie wioski mają studnie. Dobre studnie, w sensie głębinowe, nie? No bo takie wykopać tam 7 metrów, ale to wiecie, żurek wyciągacie, nie? Nie mówię, bo do umycia się to nadaje, ale no do umycia. Z samochodu, motorka albo samego siebie.
A może my Polacy zaczniemy te studnie wirtualnie budować właśnie datkami na przykład, bo wiesz, wszystko można zrobić. No, ja ze swojej strony, mimo że ja nigdy nikogo nie promowałem, ale ze swojej strony jedyne co mogę obiecać to, że jak najbardziej będę udostępniał, bo ja wiem, że to jest coś, co jest piękne, nie? Przyjechaliście tutaj, poświęciłeś swoją młodość. Przecież ty byłeś 20-kilkulatkiem. Zamiast iść na melanż, bawić się do białego rana w klubach i tak dalej, to siedziałeś w Afryce i pomagałeś ludziom, którzy tej pomocy potrzebowali i potrzebują dalej. No to ja namawiam gorąco. To będzie dobry kanał. Z ojcem chrzestnym. Siemanko, siedzę właśnie z afrykańskim misjonarskim Grubsonem, ale teraz tutaj nie o to chodzi. Wyobraźcie sobie, czego słucha misjonarz polski w Afryce? Na przykład Grubsona. No, znalazło się na kluczu i leci. Dokładnie, a Ale jest numer to pozytywny. pozytywny, piękny, niewulgarny. Jest po prostu... W jakimś stopniu to przechodzi przez serce chyba ludzi w każdym wieku, z każdego społeczeństwa, bo to jest piękna pieśń. To wszystko można się wszystko można naprawić, wszystko może się zmienić w pozytywną stronę. Chciałem tak, wiecie, szybko nagrać, mam nadzieję, że Grubson czy też menadżer nie sprawi, że zdejmą ten film ze względu na bezprawne wstawienie tej piosenki, aczkolwiek to jest pozytywna sprawa. Naprawimy wszystko. Chyba po to tu jesteś, nie? Staramy się. Naprawić radę. wszystko. Damy radę. Właśnie również misjonarz jest tu właśnie, żeby naprawić wszystko. To jest to. A w międzyczasie jeszcze na liście włączył się polski hymn. Czyli Taka składanka sentymentalna. sentymentalna. To jest krzyż za ojczyzną. Już twój dom jest tutaj, ale ojczyzna jest jedna, nie? Dom jest tutaj, ale też wiesz, że masz dom rodzinny, nie? Oczywiście. Jest rodzina, są przyjaciele. Dokładnie. Wiadomo, czasami taki sentymencik się pojawi. Bardzo dobry zresztą, nie? Jakoś tam się łza zakręci. No tak, oczywiście. Ale jest bardzo pozytywny i bardzo przyjemny. No już wyczekujesz czerwca. No właśnie. Przeżyjmy wspólnie.